tym odcinku Rafaela wraca na wodę po miesiącach spędzonych na łożu. Dosyć tego wylegiwania się, panno Rafaello. Do roboty. Przepływamy z Rafaellą ze stoczni do Maryny Olympic, a także opowiadamy, jak mieć tani internet na jachcie i pokazujemy okolice Lavrio Plaże na północ od miasta. Końcówka kwietnia, a Rafaella wciąż na lądzie. Z powodu obostrzeń sezon się opóźnia. Prace trwają na wielu jachtach, a każdy z nich w innych okolicznościach już wypływał. Jesteśmy w stoczni i oglądamy łódki i tutaj znaleźliśmy bardzo fajne rozwiązanie, słuchajcie. Odbijacze mają na stałe. To jest taka guma pompowana. Troszeczkę im zeszło powietrze, no ale ciekawe rozwiązanie. And I can feel the sun on my skin. W Lavrio są dwie stocznie. Prywatna mieści się tuż obok Maryny Olympic. Druga stocznia, w której stoi Rafaella, jest obok portu w Lavrio. Widać ją z daleka, leżą tam potężne części turbin wiatrowych. Coraz więcej jachtów schodzi na wodę, więc dźwig pracuje non-stop. Koszt wciągnięcia i wyciągnięcia jachtu to w sumie koszt około 1100 euro. Co zrobiono na Rafaeli? Anti-fouling, piaskowanie plastików, wymiana śruby, czyszczenie łańcucha od kotwicy, wymiana windy kotwicznej, wymiana mocowania wanty kolumnowej, zainstalowanie inwertera, zainstalowanie routera do internetu. Kiedy jacht zostaje podniesiony z łoża i wisi na pasach, robi się ostatnie poprawki. Czyszczenie, szlifowanie i malowanie tych miejsc, które były zasłonięte. Następnie przewozi się go na nabrzeże i jacht zostaje opuszczony do wody. W środku zostały jeszcze do wykonania prace kosmetyczne, przygotowanie materaców, założenie umytych zasłonek, czyszczenie, wszystko co sprawi, że Rafaella się udomowi. Powoli to wszystko się rozgrywa. Tak. Jest godzina po minucie. Jest po 4:00 już, a tak naprawdę przyjechaliśmy tu po 10:00, nie? Więc trochę czekania, jak to w Grecji. No a później się tak naprawdę zaczęło o 2:30. I to teraz. Teraz już się znalazła w wodzie. Teraz chwila spokoju. Wszyscy czekają na klucz do jachtu. No, wszyscy teraz zrelaksowani. Ktoś pojechał po klucz. Pływanie dla przyjemności jest zabronione. Płyniemy więc nie dla przyjemności, a po to, by przeprowadzić jacht ze stoczni do jego macierzystego portu. To tylko 15 minut na silniku, ale co za przyjemność.
na bezrybiu i rak ryba. A jak mieć internet na jachcie w Grecji? Internet w Grecji w zasadzie nie jest już takim problemem jak kiedyś, ponieważ możemy korzystać z taniego roamingu po prostu w naszych telefonach komórkowych. No i to pewnie wystarczy, gdy z internetu chcemy korzystać sporadycznie, czyli sprawdzić pogodę, sprawdzić pocztę, strony internetowe od czasu do czasu. No ale z naszego doświadczenia, ale jest to dość droga sprawa. W Orange 3 giga to kosztuje po prostu kilkadziesiąt złotych, więc po prostu wydaje się, że lepiej jest kupić kartę na miejscu. My po przylocie kupiliśmy kartę SIM firmy Kosmote i to jest taka usługa, która nazywa się WhatsApp. Można to kupić w wielu miejscach. My swoją kupiliśmy w Lavrio, w punkcie Germanos na pasażu. Pamiętajcie, że przy zakupie proszą o okazanie paszportu albo ID. Za kartę zapłaciliśmy 15 euro i to jest tak, 4 euro jest za aktywację, a co było niesamowite, to w ramach tej karty dostaliśmy nieograniczony internet na 10 dni za 4,90. No i na koncie pozostało jeszcze 6 euro z tych 15 na różnego rodzaju doładowania. Można po prostu dokupić potem, gdy to się skończy, pakiety, no na przykład jeden dzień, czyli 24 godziny za 1,5 euro 3 giga. No można też 3 giga na chyba tydzień za 4 euro i tak dalej. My wsadziliśmy swoją kartę do tableta i udostępniliśmy Wi-Fi, do której logują się nasze komputery i telefony. No i co? Korzystamy już kilka dni i na razie nie widzimy żadnych ograniczeń z tego pakietu. Oglądamy sobie filmy, oglądamy Netflixa bez problemu. Jeśli zamierzacie korzystać z tej oferty, to po prostu możecie przywieźć osobny telefon, który będzie służył do udostępniania internetu wszystkim. Aha, jeszcze jeśli macie iPhone'a, to możecie aktywować taki eSIM czy eSIM. Wtedy będziecie mogli używać obu kart, czyli swojej polskiej karty SIM i tej karty WhatsApp, i to w jednym telefonie. Tylko uwaga, no to jest dodatkowy koszt. Koszt aktywacji tej karty to jest 10 euro. Marcin miał zobowiązania, musiał zostać na jachcie, więc ja wybrałam się do Lavrio, a także nieco na północ do Lavrio, gdzie jest starożytny amfiteatr Torikos. O amfiteatrze opowiemy w następnym odcinku, a tymczasem wracam wzdłuż brzegu, mijając kolejne plaże. Blisko amfiteatru, po drugiej stronie szosy, znajduje się Bola Beach Bar. Przez chwilę poczułam się jak na Karaibach. Choć beach obok beach baru mało karaibska. Co oni tu mają z tym czasem w Grecji? Kolejny zegar, który pokazuje nieprawdziwą godzinę. Jest już po 15. Szczęśliwi czasu nie liczą. Przyjeżdżajcie do Grecji.
praktycznie naprzeciwko amfiteatru po drugiej stronie szosy jest beach bar. No i taka malutka plażyczka tutaj jest. No taka, no, może być. Plaża jest. Czasem to wystarczy, że plaża jest. Ale sam bar jest bardzo przyjemny. Zamówiłam sobie Cafe Fredo. No. Są tutaj palmy. Jest cień. Przyjemnie bardzo. Że plaża niezbyt ładna. Powiedzmy sobie szczerze. Zaletą plaży jest to, że jest. Tutejsze okolice, rejon Lavrio, przez lata, wieki słynął jako ośrodek, gdzie się wydobywa srebro, miedź i ołów. No i było tu mnóstwo kopalni. Zaczęto wydobywać podobno w 3200 lat przed naszą erą. No. A przestano w 1978 roku. No. Jeśli to kogoś interesuje. Bo mnie osobiście srebro interesuje. Ale kopalnia mniej. W 1885 roku powstała wąskotorowa linia kolejowa łącząca Ateny z Lavrio. Nowoczesna kolejka była powodem do dumy dla mieszkańców, a do tego znacznie skracała czas dojazdu. Dziś już możemy tylko podziwiać bujnie kwitnącą roślinność porastającą tory. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nieczynne tory? Oto tory, które są ładne. Jesteśmy w porcie promowym. Zobaczymy, tutaj budka jest. Problem jest taki, że teoretycznie można by sobie popłynąć na Ke, Kitnos albo gdzieś, tylko nie ma pewności, czy teraz w lockdownie zostanie się wpuszczonym na pokład, więc... A tutaj między portem promowym w Lavrio i portem jachtowym jest pozostałość po przemyśle wydobywczym, tak się mówi, wydobywczym w Lavrio. Tu jest droga transportowa dla wydobytych surowców. Żeglarze z zazdrością patrzą na rybaków, którzy mogą legalnie odbić od brzegu. I tak będzie jeszcze 2 tygodnie. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.